Witajcie! Dzisiaj kolejny film z serii o czasie pracy kierowcy. Tym razem będzie o zasadach, jakimi rządzi się jazda w podwójnej obsadzie. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Przy podwójnej obsadzie ogólne normy są podobne do tych, które regulują pracę jednego kierowcy. Istnieją jednak pewne kluczowe różnice, które warto znać. Charakteryzują się one przede wszystkim tym, że dwóch kierowców może jechać o wiele dłużej niż jeden. Kiedy kierowca jest sam, jego cykl dobowy nie może trwać dłużej niż 24 godziny. W podwójnej obsadzie do dyspozycji kierowców jest 30 godzin max. Tyle dla nich trwa cykl dobowy, a mieszają się w nim jazda, praca, pauza, a także dyspozycja. Wydłużony cykl dniowy, właściwy dla podwójnej obsady, zaczyna obowiązywać wtedy, kiedy w tachografie znajdą się dwie karty kierowców. Jednemu zapisuje się jazda, a drugiemu wspomniana wcześniej dyspozycja. Może być też tak, że drugi kierowca nie rozpoczyna pracy z pierwszym, a dosiada się gdzieś po drodze. Jest to możliwe, ale wyłącznie przed upłynięciem godziny od zalogowania w tachografie pierwszego kierowcy. Nie ma tutaj znaczenia, czy pierwszy kierowca przez tą godzinę jechał, czy wykonywał inne prace. Jeśli jego karta jest w tachografie, to drugi kierowca ma godzinę, żeby do niego dołączyć i włożyć swoją kartę do drugiego slotu. Jeśli się spóźni i godzina minie, to podwójna obsada nie będzie zaliczona. Dyspozycja to okres, w którym nie wykonujemy pracy innej, nie prowadzimy ani nie odpoczywamy. Kierowca jest gotowy do rozpoczęcia pracy albo do jej kontynuowania. Wykorzystuje się to na przykład wtedy, kiedy kierowca przebywa w pojeździe podczas przeprawy promowej albo kiedy wjechał na pociąg i nie ma dostępu do koi lub kuszetki. No bo jeśli ma, no to oczywiście może sobie zrobić pauzę, ale o tym opowiem kiedy indziej. Czas dyspozycyjności nalicza się również kierowcy, który jedzie w podwójnej obsadzie i jest akurat na miejscu pasażera, a jego karta znajduje się w drugim slocie tachografu. Tak jak wspomniałem, cykl pracy i odpoczynku w podwójnej obsadzie może trwać nie więcej niż 30 godzin. Czas pracy, jazdy i dyspozycji nie może przekroczyć łącznie 21 godzin, a minimalny czas odpoczynku wynosi 9 godzin. W podwójnej obsadzie nie obowiązują tak zwane jedenastki, czyli regularne 11-godzinne przerwy dobowe. Teraz grafika. Na górze jest zapis dnia kierowcy pierwszego, a na dole drugiego. Każdy z nich, tak jak przy pojedynczej obsadzie, może jechać maksymalnie 9 godzin lub wydłużyć swój czas prowadzenia o 1 godzinę i jechać łącznie 10. Z drugiej opcji można skorzystać tylko 2 razy w tygodniu. W podwójnej obsadzie ważne jest to, że kierowcy mogą się zamieniać za kółkiem, co podwaja maksymalny czas jazdy w jednym okresie dziennym. Łatwo obliczyć, że to jest maksymalnie 18 godzin. A gdy każdy z kierowców zdecyduje się wydłużyć czas jazdy o godzinę, to nawet 20. Wszystko w czasie jednego cyklu dziennego. Przesiadając się, kierowcy muszą też przełożyć karty w tachografie. Nie wolno o tym zapomnieć. Dodam, że tak samo jak w przypadku jednego kierowcy, podwójna obsada musi zrobić przerwę tygodniową po 6 dobach. Zasady przerwy tygodniowej są takie same jak w przypadku jednego kierowcy, a możecie je sobie odświeżyć oglądając jeden z moich poprzednich filmów z tej serii. Na dzisiaj tyle, ale z serią o czasie pracy kierowcy jeszcze wrócimy. Kolejnym tematem, który postaram się wyjaśnić, będzie wykorzystanie artykułu 12 z rozporządzenia WE 561/2006. Jeśli chcecie więcej praktycznych filmów, zasubskrybujcie mój kanał. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia!